extremely happy to be partnering up with Venture Cafe. I personally believe, and this is something I've learned from Aurelius, like we are here opening a whole new chapter within the innovation sphere of Warsaw. Everything that's going to be happening from this point on is going to be a whole new dimension of what we're going to do. Ludzi, nie spodziewałem się tylu osób i co jest fajne, jest dosyć międzypokoleniowo, więc są ludzie w naszym wieku, są ludzie młodsi i ludzie dużo starsi, których tutaj się nie spodziewałem. Dzisiaj grał DJ Jerry, 70 plus DJ, mieliśmy również gości nawet po 90 roku życia. Prowadzę od prawie 8 lat startup Dancing międzypokoleniowy. Znaczy, jak zaczynałam, to nie był startup, to była idea, chciałam coś zmienić w Polsce, zmienić postrzeganie osób starszych przez społeczeństwo, zaktywizować ich, połączyć pokolenia. Wydaje mi się, że długo czekałam na taką szansę jak Venture Cafe w Warsaw i przyszłość należy do nas. Od dawna interesowałem się muzyką i muzyką żyję właściwie w tej chwili. Jak przeszedłem na emeryturę, to wziąłem się na poważnie się wziąłem i skończyłem kurs w warszawskim studiu DJ-skim. Za mną są satelity, które poleciały na orbitę, plus nasz prototyp kolejnego satelity. Rynek jest bardzo perspektywiczny i jesteśmy tak naprawdę przed gigantycznym boomem w tym sektorze. I kosmos dopiero nadejdzie, bo miniaturyzacja przyszła i będzie wielką konkurencją dla tych ogromnych satelit, które mamy do tej pory. Spotkanie takie jak to jest super fajne, jest wartościowe i możemy spotkać inwestorów i entuzjastów, też porozmawiać z innymi przedsiębiorcami, to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Mądrzy ludzie, którzy gadają o przyszłości, o ważnych tematach i robią to w ciekawy sposób. Pomarańczowej organizacji powiedziałbym, gdybym miał sprzedać ten projekt dla biznesu, że po prostu będziesz miał bardziej szczęśliwych i wydajnych ludzi. Ja dokładnie dlatego zadaję to pytanie, bo z tego co rozumiemy o kreatywności, nie ma kreatywności bez zaufania w organizacji. Tak? Czyli nie ma kreatywności tam, gdzie ludzie sobie nie ufają, gdzie nie mogą się ze sobą kłócić, wspierać bez strachu. Ja bym chciał zapytać publiczność, proszę podnieść rękę, ale tak na serio. Kto z Was, jeżeli możemy przejść na ten razu, kto z Was pracuje z taką naprawdę wielką pasją, ale tak na serio? Więc nie musimy się martwić o to, że pracy nie będzie. Sam jestem przykładem nowego modelu w ogóle pracy, jestem community managerem, czyli menadżerem do spraw społeczności, aktywizacji społeczności, animacji społeczności. Takiej funkcji nie było 15 lat. To, co możecie tutaj dzisiaj zobaczyć, to m.in. OnLive, platforma streamingowa, która od kilku miesięcy jest już aktywna. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do poznania jej możliwości i sprawdzenia tego, co możecie tam sami udostępniać. Jest to platforma, która posiada szereg narzędzi do tego, żeby ułatwić Wam Wasz biznes. Między innymi to, że możecie streamować 360 stopni. Nazywam się Anita Kijanka i kilka tygodni temu stworzyłyśmy raport Strong Women in IT. Jest to raport, który przedstawia kobiety, które zarządzają polskimi i międzynarodowymi innowacjami. Dziś w trakcie premierowego wydarzenia Venture Cafe mogłyśmy się również z naszymi paniami spotkać. Bardzo się cieszę, że już za miesiąc w trakcie kolejnego spotkania znowu się spotkamy i porozmawiamy o tym, jak możemy razem współpracować, tworzyć projekty, no i rozmawiać o tych technologiach, które zmieniają nasz świat. I przez kolejne 12 miesięcy tutaj spotykali się z kolegami z branży, z innowatorami, z naukowcami, będziemy rozmawiali o trendach. Panie, naprawdę kombinuj, jakby cokolwiek. W ogóle to wzięło, ja Wam trochę opowiem metodologii. Jest taka metoda, która się nazywa asocjacja, czyli generalnie bierze się dwie rzeczy, które myślicie, że są totalnie skrajne, ale one Was tak stymulują i tak kreatywnie Was pobudzają do tego, że jesteście w stanie wykminić, wyjść z czymś, co jest totalnie, byście w ogóle o czymś nie pomyśleli. I to o to chodzi. Chodzi o taką stymulację i wyciąganie Was trochę z takich jakby ram, w które wszyscy wpadliśmy, więc kombinuj. Przedstawiamy tutaj drukarki 3D, technologię FDM SLA, drukarki żywiczne, drukarki drukujące
żyłki. Widzimy maszyny i przykładowe wydruki, które były tworzone u nas w pracowni. Od materiałów reklamowych do inżynierii odwrotnej, do prototypów urządzeń, elementów zastępujących aluminium w samolotach montowanych do tej pory. Venture Cafe to taki bardzo nietypowy format, ponieważ zwykle chodzimy na konferencje, gdzie mamy jednego prelegenta, 2, 3, słuchamy sobie, czasem są pytania i w zasadzie na tym się kończy. A format Venture Cafe jest bardzo nietypowy, bo mamy wiele różnych rzeczy, które możemy zobaczyć, posłuchać. Travis Sheridan, I am the president of Venture Cafe Global. So that means what we're experiencing tonight, Venture Cafe Warsaw, is number 10 around the world. And this is happening in other cities all around the world, always on Thursday. In some cities we do it every week. In Warsaw we will eventually do it every week, but we're going to start with monthly. And I have the honor of being here not just for the launch, but to moderate this conversation. Poland is like, they believe it's the next big thing. So this is where the next dozens of unicorns are going to come from. So I think some smart investors... That's what the US really should learn from about Poland is that there are deals. What can help educate the wealth in Warsaw that investing in startups is a very viable asset class? I will start. I mean, I think in US you are less risk averse than we are here. This is one of the, let's say, biggest challenges. What we exactly do is that we clean contaminated soot or a char. It's just a black simple powder into a product, so a waste into a product. When people are recycling tires, they are getting few products like oil, gas, contaminated char or soot, and steel. And usually this contaminated soot is a huge problem. What are the strategies of the cities? Because now you're mentioning there are all these different tools, but actually it's important how they fit into the bigger strategy of the city and the future development. So in case of those 3 cities, what are the strategies actually they are pursuing? So they're all slightly different. In Lisbon... Hello, I'm Michael Lake, President and CEO of Leading Cities, and I am here at the launch of Venture Cafe Warsaw. Venture Cafe, as it has proven in every city it has entered, becomes the heart and soul of innovation in that community. So it is a great honor for me to be here, to be part of this historic moment in both Venture Cafe's history and Warsaw's history, to bring new life to the innovation that's happening right here in this capital city of Poland. And you know, truth is, everybody should be here. So if you're not here, I'm sorry, but we look forward to seeing you the next time. Super networking, spotkałem sporo i starych znajomych, ale też sporo nowych osób. I nie tylko z Warszawy i z Polski, ale też spoza. Więc bardzo fajne, owocne rozmowy przeprowadziłem. Polecam wszystkim. Następna impreza chyba za miesiąc, więc wpadajcie. Ja odkryłem nowy kształt, który umożliwia wiele innowacji. Dzięki temu kształtowi, czy przez ten kształt zostałem zaproszony przez dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, żeby zrobić w hołdzie Leonardo da Vinci, który w tym roku ma 500 lat, mija od jego śmierci. W związku z tym to jakby nałożyło się, że Leonardo jest najbardziej odkrywczym człowiekiem, artystą, jaki istniał na tej planecie. I dyrektor nagle, oglądając mój pokaz, który miałem dzisiaj tutaj, uznał, że jestem człowiekiem, którego warto poprosić o to, żeby złożyć hołd Leonardo. I cieszę się, że tu się spotkaliśmy, bo jakby to jest wspólne. No, jako odkrywca potrzebuję ludzi, którzy zainteresują się, zaintrygują. Od czasu, gdy 3 lata temu pierwszy raz byłam na Wiki Gathering w Bostonie, w CIC na Venture Cafe, nie mogłam się doczekać momentu, w którym ta impreza trafi do Polski. To jest absolutny must be, jeśli szuka się kontaktów, jeśli szuka się inspiracji z różnych branż w tworzeniu projektów multidyscyplinarnych, spotykania świetnych ludzi zafascynowanych technologią, innowacjami. To jest to miejsce, w którym mam nadzieję będą powstawały wspaniałe polskie innowacje i gorąco trzymam kciuki za CIC w Polsce.